Kłaniam się serdecznie i jakże uprzejmie. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o moich pierwszych wrażeniach zebranych dosłownie w ciągu kilkunastu minut po rozpakowaniu kamery GoPro Hero 8 Black. Nie będzie to porównanie, test kilku kamer, tylko moje subiektywne odczucia zaraz po rozpakowaniu. Nawet nie nakręciłem jeszcze nic w plenerze tą nową kamerą. Gdzieś w roku 2016 kupiłem kamerę Tracer Explorer 4060 Plus Wi-Fi. Kamera budżetowa w popularnych sieciach RTV AGD, ostatnie ceny to około 300 zł. Za porównywalne parametry pewnie dzisiaj zapłaci się poniżej 200 zł. Wtedy już miała 4K, przynajmniej w specyfikacji, z prędkością 25 klatek na sekundę. Oczywiście o żadnej stabilizacji nie było mowy. Więc jeździła ze mną jakieś 6 lat i wyglądało to na początku tak. Ostatnio zauważyłem, że obraz nawet na w miarę równej drodze kłuje w oczy i jazda bez stabilizacji na filmie wygląda źle. Do tego zaczęła szwankować bateria. Filmowanie stało się loterią. Pewnie wyobrażacie sobie, ile godzin spędziłem w internecie, ile oglądając porównania na YouTube. I tym razem przy wyborze chciałem zachować rozsądek i nie wydać fortuny 2-3 tysięcy, tylko zachować umiar. Na krótkiej liście zostały GoPro Hero 8 Black, SJ-Cam Ion Series model Krypton oraz Akaso V50X. Wszystkie w specyfikacji ze stabilizacją żyroskopową. Te dwie ostatnie kamery można kupić już za nie więcej niż połowę ceny GoPro. Testy nie były do końca jednoznaczne, więc jednak postanowiłem wydać 2 razy więcej niż na tańsze rozwiązania i kupiłem GoPro. Pierwsze minuty po rozpakowaniu to było bicie się z myślami, czy nie oddać. Niestety pierwsze wrażenie GoPro zrobiło na mnie słabe. Nie było efektu wow, w ogóle. Kamera większa od Tracera, ceglasta z wyglądu i w dotyku, jest faktycznie właściwie 2 razy cięższa. No dobra, powiecie, że budżetówki trzeba używać z obudowami, bo golasy nie przetrwają zbyt długo. W takiej sytuacji waga robi się porównywalna, a nawet na niekorzyść Tracera. No ale wiecie o tym, że Hero 8 ma stały, niewymienny obiektyw, który można porysować. Więc najsensowniejsze to dokupić roll cage. Taka silikonowa obudowa z dodatkowym szkłem chroniącym obiektyw. Trochę to mało sensowne, gorszy obraz, bo dokładamy kolejną szybę, spada jakość, no i waga pójdzie do góry. A niby GoPro na golasa można używać, bo wodoodporna. Kabelek USB do ładowania można podłączyć po otwarciu klapki zakrywającej kartę SD, baterię i USB. Trochę to niewygodne. GoPro grzeje się dosyć wyraźnie podczas nagrywania i ładowania. Budżetówka aż tak nie zastępowała kaloryfera. Może to i na plus GoPro w dzisiejszych czasach naznaczonych kłopotami z ogrzewaniem. I jeszcze jednego szukałem. Daty i czasu w nagraniu. Jak widzicie, Tracer ma taką możliwość, a w GoPro tego nie znalazłem. Jak się chce film zsynchronizować z przebiegiem trasy na montażu filmu, to jest to pomocne. Z GoPro będę musiał mówić w trakcie nagrywania, która jest godzina. Więc ogólnie po rozpakowaniu nie było efektu wow i bardzo mocno nawet się zastanawiałem, czy nie zwrócić tej kamery. Jednak podjąłem decyzję, że zostawiam. Mam nadzieję, że nagrania będą na tyle wypasione, że to pierwsze wrażenie przesłoni jakość kręconego materiału. Pewnie wszyscy się niebawem przekonamy. Nie podaję szczegółowej specyfikacji wymienionych kamer, bo można z łatwością znaleźć wszystko w internecie. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Jak już coś nakręcę, podzielę się wrażeniami.